Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał na YouTube Barwy Zdrowia. Dzisiaj przedstawię Wam niespotykanego gościa, pani Nicole Gropier-Słomińska, francuska. Jeszcze jako dziewczyna przyjechała wiele, wiele lat temu do Polski. Zakochała się, tak myślę, w Polsce. I dlaczego w ogóle się spotykamy? Dlatego, że Nicole, jesteśmy z nią na ty, więc będę się do ciebie zwracał, Nicole, na ty, do mnie Janusz. Po prostu chcemy się z wami podzielić pewną wiedzą, pewną opowieścią też, taką myślę, że nieprzeciętną, myślę, że wielu z was może to zainteresować. Nicole po prostu jest, tak jak mówiłem, kocha Polskę. To raz, ale co znaczy kochać Polskę? O co chodzi? Tą bioróżnorodność, tą biologię. Jest specjalistką od probiotyków, ale nie tylko takich probiotyków, które na przykład, jak ja tutaj mam, sobie łykamy, ale probiotyków glebowych, czyli dobrych bakterii glebowych, tych obecnych w przyrodzie, tych, które wokół siebie mamy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał po prostu z Nicole oczywiście porozmawiać na ten temat, bo ma niesamowitą wiedzę, więc w ogóle taki przydługi wstęp tutaj robię. Zaplanowałem sobie kilka takich wywiadów, spotkań. Nicole przygotowała kilka ładnych, pięknych tematów i myślę, że w najbliższych tygodniach, przynajmniej raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, będziemy po prostu robić sobie fajne wywiady, takie po prostu rozmowy. A skąd się wzięła Nicole w moim życiu? Po prostu wzięła się stąd, że pewien pan, Rafał Stachyra, młody człowiek, z którym po prostu jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie. Przepraszam bardzo. Chodź tutaj, chodź. No już. Po prostu mamy jeszcze dodatkowego gościa, kochani. Przepraszam, chodź tu, Kuba. Chodź tutaj, Kuba. Już się dobija do mnie do drzwi. Kuba, czy Błęda, chyba rok temu się przywędrował. No i tak po prostu znalazł akurat u mnie, że tak powiem, dom. Nie wiem skąd przywędrował, ale widocznie musiał. O takie przesympatyczne kotlisko, więc tym bardziej ocieplimy sobie klimaciki i tak dalej. Wracam do tego, co mówiłem, a więc Rafał Stachyra, który robi niesamowite rzeczy, robi różne kongresy. Dzięki niemu poznajemy się, na przykład my, Nicole, ja i Nicole poznaliśmy się. Niedługo będą nowi ludzie, którzy po prostu dojdą do nas, do wywiadów, przeciekawi, naprawdę z ogromną wiedzą w tych dziedzinach, w których ja no, raczej pływam, że tak powiem. No i dzisiaj po prostu porozmawiamy. Poczekajcie chwilkę, tylko ja muszę kota, że tak powiem, wziąć w inne miejsce. Idź tutaj, Kuba. I nie przeszkadzaj. No i dzisiaj po prostu porozmawiamy. Już oddaję Ci głos, Nicole. Powiedz mi, bo rozmawialiśmy wcześniej, jak przywędrowałaś do Polski, kiedy to się stało, dlaczego tu zostałaś, Mm, bo już mm, ponad 50 lat, przywędrowałaś mm. tak, mówiłaś, gdzie nie było wody, prądu i tak dalej. Jak młoda Francuska może znaleźć się w Polsce i w takich okolicznościach? Oddaję Ci już głos. No. Dziękuję, Januszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Po prostu tworzysz niesamowity, ciepły, serdeczny klimat w tej audycji i bardzo to doceniam. I też przy okazji też dziękuję Rafała, dzięki któremu po prostu się spotkaliśmy i której, no, muszę powiedzieć, że patrzę na jego po prostu działalność po prostu z podziwem. Po Tak, prostu myślałam, Boże, to jest kosmita. No, on po prostu tak, tyle rzeczy potrafi robić, tyle ludzi łączy ze sobą i tworzy coś takiego, co mi się wydaje jest bardzo, bardzo cenne, że po prostu jak gdyby wydobywa z nas tutaj takie nici, takie po prostu łączymy się, spotkamy ludzi, którzy są podobne, ale inni.
I okazuje się, że wprawdzie ja już nie wiem, jak to jest w innych krajach, nie? Ale ja tutaj czuję, że w Polsce jest po prostu no, taki potencjał ludzkiego, wiesz, powiedziałabym przebudzenie, jeżeli to słowo by nie było takie już trochę wymaglowane, nie? Ale taki potencjał takiej świadomości. Tak. No bardzo, bardzo, bardzo to jest. Zresztą ja zawsze mówiłam, że jeżeli ma nastąpić koniec świata, to ja tylko w Polsce. Dlatego, naprawdę, dlatego, że w Polsce po prostu ludzie mają tą cechę, po pierwsze, że przekorni są, Mhm. czyli no, nie dają się tak łatwo wciskać jakieś kitu. Po drugie, są bardzo zaradne i kreatywni. Ja to pamiętam, jak przyjechałam, jak patrzyłam, jak naprawiali te maluchy za pomocą rajstopy. Pamiętasz to? Tak, tak. Jakieś, Albo nie? uruchamianie za pomocą Albo, kija od szczotki. Trzeba albo było tylko kija od z szczotki. tyłu pokrywę podnieść i tam powiedzmy nacisnąć na pewne rzeczy. Tak, tak było. No, albo wlewanie musztardy do chłodnicy, żeby ją uszczelnić. Znasz taki O tego to patent? ja nie No to, słyszałem. Tego to nie słyszałem jeszcze. no, no. No wiesz, patrzyłam na to, wiesz, no w zasadzie to dlatego Polska daje mi w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa. Dlatego, że wiem, że jakby co, to ludzie coś wymyślą. I, i, I też po prostu no jest ogromne serce w tym kraju. I to też dlatego się tutaj znalazłam. No wracając do tego pytania, nie, jak młoda Francuska, no ja miałam 21 lat, jak się tutaj znalazłam. Przyjechałam na rok. I co jest ciekawe, po prostu należałam we Francji do takich środowisk, wiesz, lewicowych, trockiskowych, nie? Mhm, mhm. I chodziłam na ulicy, kapitaliści, coś tam, coś tam, coś tam. A potem jak byłam tutaj, zobaczyłam, że ci sami ludzie, którzy tam się buntują przeciwko wyzysku i kapitalizmu i to wszystko, ta sama jakość ludzi, tutaj to oni właśnie działają w podziemiach antykomunistycznych. Mhm. I to mi po prostu no, zrobiło tak, a ci sami ludzie, którzy tam z tymi grubymi brzuchami po prostu nie dbają o ludzi i tak zarabiają nieetycznie Tak. pieniądze, po prostu tutaj to po prostu są tymi parcinymi, którzy po prostu na 1 maja, wiesz, chodzą na, 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 na. Wyklęty I powstań ludu ziemi. dokładnie. A ja to śpiewałam, słuchaj, wiesz, z jakimś po prostu niesamowitym, wiesz, no, przyjęciem. Wiesz. I wtedy pomyślałam, kurczę, co się liczy tak naprawdę, Mhm. wiesz, człowieka. To chyba niekoniecznie są jego poglądy, bo poglądy zależą e, od środowiska, w którym ty jesteś, nie? A, a liczy się to, co uwielbiałam w Polsce, to, że można było przychodzić do każdego po prostu bez zapowiedzi, bez telefonu, zawsze był coś do jedzenia dla ciebie, jak nie miałeś gdzie spać, to spałeś, wiesz, to ci koc na ziemi i to nie było żadnego problemu, a jak, wiesz, jak rzucali pomarańcze do sklepu, Tak, to się, rzucali to, pomarańcze 2 razy do roku. Tak. 2 razy do roku to się kupowało jedną pomarańczę. Potem, wiesz, w akademiku studenckim to się obierało to pomarańczy i wiesz, i po prostu delektowaliśmy Zapach. się tą Tak. jedną, tak, nie?
Och Boże, I w już zasadzie, zdążyliśmy chyba jako Polacy zapomnieć, a młodzi ludzie nie mają zielonego o tym pojęcia. i wiesz, i to bardzo, no dla mnie to po prostu były bardzo takie, wiesz, zastanawiające rzeczy właśnie na tym, co jest, co jest, co jest ważne, wiesz. A potem bardzo, bardzo to doceniałam, że w Polsce, wiesz, patrzą mi w oczy i oceniają po tym, co mówię i co reprezentuję, a nie jaki ja mam markę butów, Mhm. nie? A nie jakie ja mam ciuchy. No wszyscy po prostu byliśmy ubrani tak samo i w porządku. Chodziłam na bazar Różyckiego w Warszawie i Mhm. kupowałam, wiesz, e, kupowałam używane, wiesz, ciuchy, zresztą dalej tak robię, tylko gdzieś indziej, w Lubartowie, O, ulica proszę bardzo, Ciuchlanki. Lubelszczyzna, Lubartów. Tak, tak, bardzo dobre ciuchlandy tam są. No, ale to jest, wiesz, to wracam do tematu, tak. I no po prostu o wiele więcej takich po prostu takie, no po prostu było bardziej ludzkie. Mhm. No, trzeba też powiedzieć, że wiesz, jako młodą, śliczniutką Francuzeczką, to po prostu, która jeszcze chciała być w Polsce, no to wszyscy mnie tak nosili na ręce, nie? Na Tak, Akademii tak. Sztuk Pięknych, gdzie, gdzie po prostu byłam wolnym słuchaczem i w tym środowisku, wiesz, rzeźbiarzy, performerów i tak Mhm. dalej, no mam takim, wiesz, taką maskotkę też, co dopiero później sobie dałam sprawę, nie? I w związku z tym za nic nie chciałam wrócić. Przyjechałam na rok, żeby rok spędzić właśnie jako wolny słuchacz i w ogóle nie chciałam wracać do Francji. Gdzie tam? Po prostu tak mi było dobrze tutaj. No i tak i w ten sposób no, zobaczyłam kawał naprawdę ciekawej historii Polski, wiesz, bo jak przyjechałam, to dopiero powstała Solidarność. Mhm. I to był jeszcze przed. I potem był cały ten ruch Solidarności, a potem był stan wojenny. No i w stanie wojennym to okazało się, że po prostu związałam się z ludźmi, w związku z tym z obecnym mężem Schoma, bębniarz, który też, wiesz, e, i no po prostu po prostu wyjechaliśmy na wsi. To był ten moment, wiesz, tej imigracji wewnętrznej, nie? Że Mhm. ludzie po prostu myśleli, ach, nic z tego nie będzie, to po prostu trzeba się odwrócić plecami do tego wszystkiego i po prostu pójść na wsi, wiesz, hodować rzutkiewkę i wiesz, i po prostu. No i w ten sposób się znaleźliśmy na wsi. No, a w związku z tym, że ja się urodziłam w Paryżu i zawsze mieszkałam w mieście, no to jak tak się znalazłam na polskiej wsi, na Lubelszczyźnie i wiesz, to było te ponad 40 lat temu, nie? Jeszcze były drewniane chaty, przed którymi, wiesz, rosły słoneczniki i malwy. Malwy, tak. W tej Dom w Malwy malowany. malwy, tak, wiesz, jak mało malwy teraz jest, po prostu hortensje wszędzie, a malw już rzadko widuję. Mhm. One, nie? Ale No ja w ogrodzie u siebie mam malwy. ja też, Mhm. ale to trzeba bardzo dbać o nich. One rosły jak wiesz, Mhm. pamiętam, mam ten obraz, te drewniane chaty, bielone na niebiesko Tak, tak. i nie? I, i po prostu te malwy tak, i te słoneczniki pod tymi chatami.
znaleźliśmy się na wsi i też na rok, dotychczas jestem tutaj i, i mm, tam wiesz, na wsi był, e, chyba nikt nie miał samochodu jeszcze. Chyba Mhm. mieliśmy my pierwszy samochód. Taksówka się mówiła, taksówka. Tak, On taksówka, tak. tak, taksówka, taksa. Nie chodziło o tego człowieka, który nas dowoził gdzieś tam, tylko Tak, samochód to była taksa lub taksówka. Faktycznie, przypominasz mi, ty mi przypominasz, bo ja już zdążyłem o tym zapomnieć. no, O, ten ma taksę. za, Taksę, czyli ma samochód, ten ma taksy, auto. nie? No to po prostu im, a ludzie w tych wozach i z tymi końmi. I wszędzie, wiesz, były konie, na każdym podwórku był koń. I po prostu, wiesz co, ja czułam się jak w bajce z mojego dzieciństwa. Wiesz, Jaś i Małgosia, Mhm, coś tam, wieś, po prostu studnia. I oczywiście nie było, wiesz, wody w domu, tylko właśnie była studnia i potem się zrobiło zimno, zimno, to po prostu, wiesz, śnieg do okien mhm, i, e, i no to było taki świat, a jak już, wiesz, potem była, jak już były roztopy, to mhm, na tej wiejskiej drogi po prostu tej piaskowej się robiła rzeka. mhm, I wiesz, jeździliśmy do naszych przyjaciół, którzy też zamieszkali obok, wiesz, wozem i na tą rzekę, a potem wybucha wiosna. I po prostu i ta wiosna to było po prostu, no to była eksplozja, wiesz, ja po prostu te łąki, Boże, jakie te łąki były piękne, to po prostu łąki, wiesz, już te łąki nie ma teraz już takie, jak one były, to było po prostu dywan kwiatów, kolorów, wiesz, różne rodzaju. mhm. No, wiesz, razem z nami po prostu dużo ludzi z miasta się osiedliło tu, w następnym domem tam i tak po jakimś czasie po prostu była nas cała taka grupa tutaj na wsi. No teraz i dotychczas zresztą trwamy tutaj. To jest taka społeczność, ponad 100 ludzi na pewno O, i z 30 rodzin, ale rozproszona mhm, w różnych, wiesz, nie to, że to jest komuna jakaś, tylko po mhm. prostu, wiesz, żyjemy obok siebie dużo ze sobą. To są ci ludzie z miasta, które się wynieśli. No i po prostu to spotkanie z tą przyrodą, no to było dla mnie no, szok życiowy. Jeszcze do tego pierwszy ogród miałam na placu, gdzie po prostu przedtem była obora. I myślałam, o Boże, jak to wszystko ładnie rośnie, jak łatwo, jak łatwo wszystko uprawiać. A chwileczkę, a to jest co? To marchewka czy to rzodkiewka? Co tutaj urosło? Wiesz, no i samo rosło, no wiesz, Tak, bo na po jeżeli była prostu starych obora, a to nie było tam żadnej podłogi betonowej, więc ten obornik po prostu, to te tak, wszystkie tak. cząstki wsiąkały w glebę. No więc Także gleba była myślałam, bardzo że żyzna i była bardzo urodzajna jednocześnie. no właśnie, tak wszystko pięknie rosło, wiesz, jak w bajce. Dopiero jak zrobiłam następny ogród na piaskach, to dotarło do Była mnie, różnica. Tak. że to jest inaczej. I to był też czas, kiedy spotkaliśmy się też jako grupę z filozofą Indian Ameryki Północnej. O, Wiesz, pięknie. po prostu z ogromnym szacunkiem i miłości do ziemi, do Matki Ziemi, wiesz, Mhm, ze mhm, świadomością po prostu e,
że jesteśmy od niej totalnie, ale totalnie zależni, że Tak, po oczywiste. prostu, że nic bez niej nie ma, że ona jest po prostu nadrzędnym organizmem, jest Mhm. nadrzędnym bytem, jest po prostu e, jest czymś tak pięknego Mhm. we wszystkich swoich objawach, w każdego kształtu, wiesz, e, W każdej trawy. gruszce, w każdym liściu, w każdej roślince, w każdym zwierzęciu, w każdej istocie dosłownie. Tak, tak, wiem o czym mówisz. Że po prostu i wiesz, był taki cytat, wiesz, takiego przemówienia z Woda Sytel, który mówi, wiesz, Indianin nie rozumie, jak można sprzedać ziemię. Tak, Jak można, jak można sprzedać ziemię, dokładnie. Tak. To biali wymyślili. no, po prostu to my jesteśmy dla niej, a nie, Mhm. to my należymy do niej, a nie ona do nas, nie? No i to wszystko, wiesz, i to wszystko po prostu, no oczywiście moi rodzice byli głęboko sfrustrowani. Mhm. Wiesz co? Delikatnie to ujmując pewnie. Bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. Jak urodziłam pierwszy syn i przyjechali do mnie tam na tej wieś bez wody bieżącej, starej, drewnianej, wieś, trochę rozwalającej Bez się toalety w chałupy. takim razie, Oczywiście. wychodek, tak? No. To po prostu zesztywnieli po prostu. Co ich córka, wiesz, inteligentna, wiesz, pełna talentów i tak dalej, robi w tym slumsie. No co, wiesz, czy jakaś sekta, czy coś? Oni myśleli, że w jakąś sektę jest. Nie? Próbowałam trochę im opowiadać o tej ziemi, czy coś, no ale to po prostu. Inny świat. No no to był inny świat. Oczywiście, że wiesz, wszystko nie było różowe, nie? Wszystko było, e, no urodziłam pierwsze dziecko, potem drugie i wiesz, i na przykład uczyć się gotować na piecu z ogniem, to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, bardzo duże, wiesz. Ja w ogóle, wiesz, nie umiałam gotować, bo wiesz, nikt mnie nie uczył gotować. Bo po co, wiesz, są puszki, wszystkie są gotowe rzeczy, poza Tak. tym moja mama, wiesz, no w związku z tym, a wiesz, a te wszystkie kobiety obok mnie to świetnie to, wiesz, umiały robić i to, Tak. i te drożdżowe i tak dalej. Te pieluchy, bo to był czas, to był, Niesamowite. to był czas, kiedy wiesz, kiedy przecież braliśmy pieluchy, nie? No, nie, wiesz, więc o cudo, miałam pralkę Frania. Tak, pralkę Franie. Moja mama miała pralkę Franie, tak. No, miałam pralkę Franie i Jedna z wiesz, nielicznych w ogóle w mieście była tak, pralka tak, Franie. tak. A w pewnym momencie musiałam ją wymienić, bo ukradli silnik, żeby robić z niej kosiarkę. Coś takiego. No tak. Co? No to jest ta, wiesz, zaradność polska, nie? Po Mhm. prostu te, tak jak były te papaje fantastyczne, te, wiesz, pamiętasz takie traktory, samoróbki? Tak. To był Lanz No, Bulldog, najprawdopodobniej masz na myśli. Taki niemiecki, ciężki ciągnik, który się rozpalało z boku po prostu. Trzeba było w ogóle najpierw podgrzać taką specjalną lutownicę, znaczy nie lutownicą, tylko taką nagrzewnicą po prostu, benzynową i tak dalej, albo mm, wyjąć koło, mm, znaczy koło kierownicy, zamontować mm, z boku i rozkręcać po prostu silnik.
I to wtedy dopiero ten ciągnik łup, 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 i tak dalej. Tak to było, pamiętam A to. wiesz, tutaj na Lubelszczyźnie to były takie papaje i to były takie totalne samoróbki po prostu. Ach, to masz na myśli, jasne, jasne. Każdy inny po Samoróbki, tak? prostu. No to Cud po prostu polskiej zaradności i myśl technologicznej. No i wśród tych cudów to było niestety dla mnie też właśnie koszarki robione na, na nie bazie miałaś silnika. po prostu pralki. Na, Zakoszono ci pralkę. zakoszono mi pralkę, dokładnie. No ale wiesz, znalazłam drugą. No i te pieluchy, rozumiesz, te pieluchy, które właśnie no to była, to nie było łatwo prać te pieluchy. Potem szłam do rzeki, żeby ich płukać. Też nie wiedziałam, wiesz, to po prostu to jeszcze nie dawałam sobie sprawy, że puszczam mydło do rzeki, ale szłam z Ale tymi. tak kiedyś robiono po prostu, tak. Były po prostu, kobiety przychodziły, pościel, jakieś inne, były, bito tą pościel, te No, wszystkie i tak dalej, to co było do prania i moczono w wodzie, prano, ale to było mydło przynajmniej, nie była to taka no to było ostra chemia. mydło. Tak, tak. Zresztą mydło No również, więc, moja babcia robiła mydło. no, Tłuszcz, popiół no. i robiła mydło. Dokładnie. No także to może wiesz. No i te moje pieluchy wisiały i wiesz, porównywałam z pieluchami sąsiadki całe takie białe moje popluły. Co one No robią? wiesz, no i poza tym, no, że dużo było, bo mój mąż jest muzykiem i w tym czasie dużo podróżował, aż w końcu prowadziłam taki kalendarz i powiedziałam, wiesz co, w tym miesiącu byłeś 3 dni w domu, a w tym miesiącu to byłeś 5 dni w domu. I on w końcu przystał po prostu podróżować, żeby zostać Mhm, ze mną i mhm. dwójką dzieci. On bębny robił, jest bębniarzem. Pewnież, tak. Tak. No i tak, i po prostu e, więc nie było całkiem wszystko łatwo, Mhm. ale generalnie po prostu nie też wiesz, doświadczyłam to, że jeżeli wszyscy są na tym samym poziomie, czyli nikt nie miał wody bieżącej w domu, no Tak, to było tak. normalne, że idziemy i bierzemy wodę i nie cierpisz z tego powodu. Ja po prostu to jest ten poziom dobrobytu i ten poziom takiego, wiesz, oczekiwania od życia, jeżeli chodzi o dóbr materialne, Mhm. to też jest tak jak opinie, to jest totalnie zależy od środowiska, w którym jesteśmy, albo trochę ten internet i telewizja po prostu zakłóca to, Mhm. bo teraz to się ludzi porównują do tego, co widzą w telewizji, Tak. nie? Ale w tamtym czasie kompletnie po prostu jak gdyby nie czułam, że jestem biedna albo coś. Po Mhm. prostu żyłam w piękno, po prostu w takim pięknym. I poza tym, że bardzo chciałam być z moimi dziećmi. To było dla mnie po prostu totalny priorytet, to, żeby moje dzieci mnie mieli. Wiesz, w tym Bo w tej chwili pierwszym masz okresie. 4 dzieci, 4, tak? Tak, w tej chwili mam 4 dzieci, 5 wnuków, z Ojej, którego najstarszy ma 20 lat. wnuk 20 lat już ma. Tak, tak, Cudowne. tak, 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 tak. Także to było, wiesz, dawne czasy, nie? Tak. Dawne czasy. No i aha, i potem, wiesz, potem dzieci zaczęły rosnąć, potem traciliśmy dom, w którym mieszkaliśmy, musieliśmy mieszkać w tipi, I przy w tipie sprawie. indiańskim mieszkaliście? Tak, Ale tak. dlaczego? Co się stało z waszym domem?
Dlatego, że to był wynajęty dom i musieliśmy go oddać szybko. Nie było nic innego. I po prostu no, to była sprawa bardzo pilna. I mój mąż wziął starą maszynę do szycia, miał jakąś książkę, wiesz, gdzie było napisane, jak szyć tipi. I na tą starą maszynę uszył to tipi. I to Coś znowu takiego. na tym i przyprowadziliśmy się w miejscu niedaleko tam, gdzie mieszkaliśmy, koło rzeki, na taki, wiesz, w takim miejscu e, piękne i to jest takie miejsce, które nam się wydawało, że to jest najpiękniejsze miejsce, wiesz, w okolicy i kiedyś ja miałam bardzo takie no bardzo niesamowite jakie odczucie wobec tego miejsca. Mhm. Coś w rodzaju wizji, coś takiego. Czułaś to miejsce po prostu, Tak, energetycznie. czułam to miejsce, tak. No i więc na wozu zapakowaliśmy dzieci, dwoje w tym czasie i wiesz, i resztę rzeczy schowaliśmy u przyjaciela w, w, w tym, w, nie w obory, tylko w stodoły. Wiesz, i przeprowadziliśmy się na tej łące. Kompletnie, wiesz, jakoś taka, wiesz, taka piękna naiwności po prostu nas Tak, ale zawsze to jest prowadziła. niesamowite. Po prostu to twoja opowieść, to wiesz co, w życiu chyba nie słyszałem takiej opowieści. Różne słuchałem. Moich Mhm. dziadków, babci, dziadka, nieżyjącego ze strony mamy i tak dalej, ale to Mhm. jest, wiesz co, odkrywasz, myślę, że odkrywasz dla wielu z nas nowy zupełnie świat. Podejście do życia, pewna akceptacja. Nie oznacza to zgody na to, że źle, więc będę się męczył, tylko taka akceptacja z takim zachwytem. To jest niezwykłe dla mnie. No. Mhm. Jaką duszę trzeba mieć, żeby potrafić, umieć tak żyć? Przez dzisiaj Mhm. to nawet nie mam o czym mówić. Wiesz co, to jest niedaleko. To jest niedaleko w duszy, naprawdę. Tak czuję. To jest niedaleko, to jest zobaczenie paru rzeczy i to się robi klik. No tak czy tak, Mhm. jesteśmy w tym tipi. No, muszę powiedzieć, że trochę byłam po prostu tego, wiesz, i po prostu na to następnego rano przychodzi pan i mówi, co wy tu robicie u mnie? Co wy tutaj Mieszkamy, robicie? mieszkamy. U mnie na łące mówimy, Boże, myśleliśmy, że to jest jakiś, no niczyje nie jest, przecież Tak, ziemia nie jest tak, niczyja. tak. Że to może jakiś PGR czy coś, no przepraszamy, to czy możemy wynająć ten Kawałek kawałek, ziemi, tak. żeby, no nie mamy na razie gdzie mieszkać, no po prostu, no dobra, zgodził się, wynajęliśmy od niego. A na to przyszedł taki nasz drugi sąsiad, z którą się przyjaźnimy, z nim i z jego rodziny, z jego dzieci, z jego wnuki dotychczas i nosił dwie reklamówki z jedzeniem. I mówi, no to może potrzebujecie no bo wiesz, my myślimy, że nikt nas nie widzi, a cała wieś nas widziała, Tak, ależ oczywiście. Oczywiście. jak się... I to było takie piękne. To było takie piękne, wiesz, i po prostu pierwsze dni ja tylko siedziałam i wiesz, i tam gotowałam na tym ogniu, a robiłam takie placuszki na kamieniach, słuchaj. To jest po prostu, to jest śmieszne, jak myślę o tym, nie? Po prostu. No i potem a, a,
Potem po prostu już mieliśmy dużo przyjaciół w okolicy, dużo po prostu, wiesz, w wielu domach to byli ci miastowi, muzycy, artyści różne, którzy właśnie przyprowadzili. Wielu z nich uczyło się robić bębny u mojego męża, no po prostu no siedzimy na tej łące i myślimy, no to musimy znaleźć jakiś dom do wynajęcia, coś, no nie będziemy, to był urodziny Jonasze, jak się przyprowadziliśmy w maju, to wiesz, no do zimy to musimy znaleźć jakieś miejsce. No i przychodzi pan i mówi, Właściciel podobno chcecie łąki, tak? jeszcze ktoś innego, A inny jakiś, tak. Tak. inny właściciel i mówi, podobno chcecie kupić jakąś ziemię albo jakiś tego. O, ja tu mam pole, takie 8 arów, tam rosną kartofle. 8 arów, Mogę wam, kochani, czyli 1 ar to jest 100 metrów kwadratowych, czyli taki, załóżmy kwadrat 10 na 10 metrów, tak, czyli 8 arów to jest 800 metrów kwadratowych. Można tam tak. postawić dom, mieć ogród, wystarczająca spora działka. No i mówi, mogę wam sprzedać, bo po co mi tutaj to po prostu. I tak nie przychodzę, mieszkam w drugiej wsi. A, a ile pan chce? 3 butelki wódki. Nie chcę tego komentować w ogóle. A my mówimy, To fajnie, 3 dobra. flaszki wódki, 800 metrów kwadratowych. Pięknie. Tak jak Indianom Amerykanie zagarnęli Manhattan za jakieś paciorki, druty miedziane i tak dalej. To znaczy No, Holendrzy Manhattan. mówimy fajnie. No dobrze, to. No i wtedy po prostu, bo wiesz, to miejsce, gdzie jesteśmy jest taka piękna rzeka, która się wija, są łąki, z drugiej strony rzeki jest las, a z tej naszej strony były pole. To jest łąka i las i pole. Nie wiem, czy to zbyt czytelnie opisałam. Doskonale opisałaś. Powiedzmy, my jesteśmy tam, gdzie były te pole. No i po prostu mówimy, dobrze, to zaczniemy. No mój mąż mówi, buduję ci dom tutaj, nie? Muzyk buduje dom. Tak, buduje dom. No to zaczął kupować, oczywiście na nielegalu, no bo wiesz, no bo Tak. przecież Chodzi o każdy ma, materiały budowlane. każdy ma prawo po prostu mieć dach nad głową Tak, no dla siebie miejsce do i życia na ziemi. miejsce dach dla swojej rodziny, nie? To on zaczął kupować w lesie takie rzeczy, które były przeznaczone na stempy budowlane, na stępy kolejowe, przepraszam, takie krótkie kawałki. Podkłady. Podkłady, o. I wiesz, on mówi, wiesz, mieszkaliśmy w Tipi się pięknie mieszka, wiesz. Po prostu to jest bardzo niesamowita przestrzeń. Po prostu mieszkasz wobec ognia. Mhm. To jest no coś niebywałego się czuje, mieszkając w takim tipi. O, przepraszam. No to te stempli krótki, to zrobię taki dom, taki wielokątny, Mhm. nie? Mhm. I trochę zagłębione, żeby nas nie było za bardzo widać. No i zaczął budować. I potem
nasi przyjaciele powiedzieli, to pomożemy wam budować. No i na to lato, na tą łąkę, to cała taka, wiesz, społeczność tych naszych przyjaciół osiedliła się na tą łąkę, żeby nam zbudować dom. Niesamowite. No i mówimy, ale fajnie by było, jakbyśmy mieszkali tutaj koło siebie razem. To jest zmiana w planu zagospodarowanie, zagospodarowane Tak, przestrzeni plan gminne. zagospodarowania, tak, tak. Mhm. To wiesz co, po prostu to może poprosimy o prawo do budowy na ten pasek tam tuż koło łąk. I jak byśmy to nazywali? No ja nie wiem, no na przykład osada ekologiczna. Wiesz, to ekologiczne w tamtym czasie to było bardzo takie, wiesz, nieznane słowo jeszcze, bardzo dopiero wchodziło. Na przykład jak nasza znajoma szukała też dom i w 3 wsi obok pytała się rolników, a może tam gdzie ci z miasta mieszkają, a mówili, a tam, nie, to tam to są jakieś dziwni ludzie w tej osadzie ginekologicznej. To było, to było po prostu nieznane słowo jeszcze, nie? Teraz to po prostu ekologiczny, to smarujesz każdy kawałek, wiesz, plakatu Tak, i rolki, tak. ale, Czasami to ale niewiele ma wspólnego z prawdziwą ekologią. no, ale w tamtym czasie, no więc staraliśmy się, no to idziemy do gminy i mówimy, że po prostu właściwie staramy się o to, żeby dostać prawo budowlane na osady ekologiczne. Oni mówią, no dobrze, ale co mieszkańcy Dobrówki na to? Trzeba ich się spytać. W sumie racja. Mhm. Moim zdaniem zupełnie racja. Oczywiście teraz to nie bym miał żadnego, wiesz, bo to zupełnie inaczej myślimy, ale wiesz, to jest ich wieś, ja myślę, że tak. No to więc było spotkanie na wsi z naczelnikiem. Mamy zdjęcie jeszcze z tego spotkania. Tak. I, i wiesz, i zebranie wiejskie. I razem z nami. Mój mąż to wtedy takie dready długie. I wiesz, no to czy chcecie, żeby ci, jak oni mówili na nas, Indianie, czy wiesz, Dziwacy, coś, generalnie dziwacy. czy oni, niech mieszkają, niech mają, co nam tam, po Mhm. prostu nas wzięli, nie? Mhm. Zaakceptowali. Mhm. To było, wiesz, ja po prostu mam dużą wdzięczność do tej wsi za to, że a co tam, a niech sobie mieszkają, co nam tam, nie? Każdy musi mieszkać gdzieś, no. No i dostaliśmy to prawo, no i wtedy po prostu zbudowaliśmy ten dom. No ale nie było prądu, aha, bo jednak nam nie przyznali kategorie budowlane, tylko to się nazywa, że mieszkamy na terenach, które mają przeznaczenie całoroczne odpoczynku. Aha, rozumiem. W związku z tym nie musieli nam podłączyć do prądu. No, w związku z tym długo po prostu nie mieliśmy prądu tutaj. Tylko w tamtym czasie, i to było, słuchajcie, to było te 30 lat temu, no mieliśmy baterie słoneczne, wiatrak. Wiatrak to mieliśmy taki, bo Słoma, mój mąż, zrobił jakiś warsztat bębniarski z kumplami z Niemiec.
I to była taka wymiana. Oni nam przyniosą, instalują wiatrak. Oni byli w tamtym czasie bardziej, Niesamowite. bardziej, bardziej i, no ale a baterie słoneczne skąd mieliśmy? Nie wiem, jakieś baterie. Tylko że wiesz, byłoby duży problem z bateriami, Mhm. bo no generalnie no nie było łatwo też bez prądu. I dzieci miały trochę ciemno. Jeszcze urodziła się córka moja wtedy, pierwsza. No nie było to, chociaż było piękne, ale zimno było po prostu. Nie było zimno i było jednak mało słońca, mało światła. No ale w tamtym czasie już moje dzieci trochę, wiesz, już podrośli i zaczęłam robić, bo w tamtej grupie tych ludzi to my mamy takie stowarzyszenie, które zresztą nazywa się Stowarzyszenie dla Ziemi. Robiliśmy. Mhm. O którym jest też dużo do opowiadania, ale tak czy tak, tak, zaczęłam. Ja nie wiem, jak to jest, Janusz. Jak to jest po prostu przy świecie. Wyobraź sobie, mieszkałam na zabitej dechy wsi, po prostu bez prądu, bez niczego i zaczęłam wydawać pismo, które nazywa się Pozytywne wiadomości ze świata. Nie było komputerów jeszcze. Pozytywne wiadomości ze świata, kochani, bez mieszkania, najpierw tipli, później jakiś budynek quasi gospodarczy, bez prądu, bez bieżącej wody, bez kanalizacji, bez toalety, takiej, którą mamy w domach. I Nicole wydaje pozytywne wiadomości ze świata. No, tak, ja nie wiem, jak to jest. Po pierwsze, ja nie wiem, byłam w kontakcie z tą siecią ekowiosek. Jest taka, wiesz, po prostu europejska sieć Tak, ekowiosek. ja Nie? słyszałem o tym wiele lat temu, tak. Mhm. No i ja byłam w zarządzie tej sieci, także zaczęłam tam, wiesz, chodzić, więc miałam te. Plus mnóstwo ludzi przychodzili do nas i mi opowiadali po prostu. I znaliśmy tak ciekawi ludzi, którzy tak ciekawe rzeczy robili i przynosili gazety i tak dalej. No potem były komputery, zaczął być internet i to zupełnie Mhm. zmieniło wymiar. No więc na początku te pozytywne wiadomości to było pisane na maszynie, ozdobione ręcznie i potem ksero do miasta. A potem w miarę rozwoju to zaczęły być, wiesz, takie książeczki drukowane, bo zdobyliśmy jakieś fundusze w ramach stowarzyszenia, żeby to wydać. I tam spotkałam mikroorganizmy, nie? W tych pozytywnych Tak, wiadomościach. tak. Ale powiem Ci taką rzecz. Ja te pozytywne wiadomości robiłam długo i naprawdę były fantastyczne. I takie technologie naprawdę, które się sprawdziły tu czy tam, udowodnione, wiesz, działające Tak. i tak dalej. I myślałam, fajnie, no za 20 lat to wszyscy o tym będą wiedzieli. I kurczę blady, nic. Tak, Nieprawda. tak, Po prostu, rozumiesz, rozwiązane problemy świata to są po prostu w zasięgu ręki, tak, po tak, prostu oczywiście. w Tak. zasięgu ręki. Wiesz, jest mnóstwo prostych, tanich rozwiązań do wielu problemów. A zamiast tego, to ciągle brniemy w te skomplikowane, szkodliwe i drogie rozwiązania. Ale I Nicole, po prostu, przepraszam, wejdę ci w słowo. Nie rozumiesz jednej rzeczy. To ma być drogie, ma być skomplikowane, bo im bardziej skomplikowane, tym będzie droższe. Ktoś musi za to zapłacić. Cash się liczy, mamonka. no. Po prostu jako ludzkość, myślę, zatraciliśmy, całościowo jako ludzkość, zatraciliśmy gdzieś poczucie człowieczeństwa
I tu mi się nasuwa pewne takie zdanie z Biblii: czyńcie sobie ziemię poddaną. No tak. I to zdanie zostało prymitywnie, barbarzyńsko zrozumiane, bo też jest takie inne zdanie. Ten jest Mhm. największym panem, kto jest najniższym sługą. No dokładnie, A więc dokładnie. jeżeli ja mam odpowiadać za ziemię, czy mam odpowiadać za swoich podwładnych, to jestem wodzem, jestem przywódcą, to ja mam ogromną odpowiedzialność. To jestem sługą. Jestem sługą w tym momencie tych moich poddanych. Mam o nich dbać, a nie jestem panisko i oni mają mi pokłony bić i dary mi przynosić. Nie, ja Mhm. za nich odpowiadam, bo Mhm. otrzymałem pewne predyspozycje. Oni akurat być może nie mają, te przywódcze i tak dalej. I to Mhm. na mnie tym większa odpowiedzialność spoczywa, żebym się nimi opiekował. A więc ziemia nam służy, mam ją, przepraszam za słowo, wykorzystywać. Nie umiem teraz znaleźć innego słowa, wykorzystanie, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. O, korzystam z niej, korzystam. Nie Tak. wykorzystuję, tylko korzystam z dobrodziejstwa, ale też Mhm. mam o nią dbać, tak jak Indianie. Nie wolno Tak. było im splunąć na przykład do rzeki. Nie można było wyrzucić żadnego śmiecia do rzeki, bo to Mhm. była moja siostra. To była No, Gini dosłownie, woda, rzeka i tak dalej. no, no, Szacunek, jak można było ziemię sprzedać za 3 flaszki wódki. no, no. Pomieszanie z poplątaniem. Przepraszam za taki długi wtręt, no twoja opowieść jest po prostu fascynująca. No i dobrze, jak dalej to zaczęło się rozwijać? No. Nie, no to jest prawda, co tu mówisz. Ja po prostu mam głęboko to siedzi we mnie, to poczucie bycia na służbie. Służba. I to jest bardzo pięknie. Wiesz, jak to rozwiązuje wiele problemów wewnętrznych, jeżeli ludzie by się czuli, że są na służbie tutaj, to by nie zapadali w depresji, to by nie mieli te wszystkie, wiesz, jakieś po prostu komplikacje psychiczne. My tutaj, wiesz, prosta rzecz, wiesz, nie jesteśmy tacy, wiesz. To jest antydepresyjny sposób patrzenia na świat. Tak, Jestem, e, jestem na służbie, robię najlepiej i wszystko, co mogę. Nie wiesz, nie mam nikomu nic do udowadniania. Nie muszę, wiesz, nie muszę nic osiągnąć, wiesz. Po prostu robię i wiesz, jak się udaje, to dobrze się jak się tak, udaje. tak, I jestem tak, wdzięczna. tak. Jak się nie udaje, no To to być też może, jestem. tak, to też być może tak ma być, bo być może coś akurat nie jest dla nas. Ja też w życiu To spotkałem akurat się. widoczne po prostu to nie było to. I Tak, tyle. tak. To Widocznie to naprawdę nie było to, tak. bardzo tak upraszcza życie, naprawdę. No ale tak, wracając więc do tego, no to tam spotkałam, wieś, te mikroorganizmy, nie? I po prostu no, w pewnym momencie miałam też no taki przyłom, nie? Bo jednak po prostu chciałam zarabiać na życie, po prostu chciałam, Oczywiste. Tak, tak? Chciałam robić te pozytywne wiadomości, e, a, a nie odpowiadało mi to, że to robię w ramach stowarzyszenia, dlatego że jak prosi, wiesz, cały ten system jak gdyby grantów i tak dalej e, jest zbyt skomplikowany dla mnie. To po prostu denerwuje mnie to, że muszę tyle czasu spędzać na administrację, biurokrację, pisanie.
Jeszcze do tego pisanie w tych słowach, które im opowiadają, tak, czyli tak, muszę tak, się tak, żeby to się zmieściło w tym. Nie mogę mówić wprost, a tak. poza tym, wiesz, rozliczenie się co do grosza mnie Tak. wprowadziło w obłęd. Po prostu Obłęd. myślę, że Zanim to powiedziałeś słowo, ja tu już słowo słyszałam obłęd. Bo to je, jest obłęd, je, cywilizacyjny obłęd. po prostu to normalnie jest choroba psychiczna, te grosze po prostu. Tak, Że tak. się rozliczymy co do grosza, wiesz. I potem, wiesz, miałam jeden projekt i mi się nie zgadzało o 3 grosze i musiałam to liczyć. Chore to jest. A jeszcze do tego musiałam udowodnić, że nic nie ukradłam i że, wiesz, no po prostu mi nie Tak, tak, odpowiadało. No po prostu wiem o co nie chodzi. odpowiada. Tak, I tak. pomyślałam, że no te mikroorganizmy to jest po prostu naprawdę, poza tym przyszedł do mnie ten producent tych EM-ów, Mhm. który znał moje EM-ki, tak. te efektywne mikroorganizmy i mówi do mnie, on znał, wiesz, moje pozytywne wiadomości, mówię, a czuję, że ty będziesz z nami pracował. Mm. Aha. No i potem przyszedł i mówi, wiesz, mogę cię zatrudnić za 1000 złotych miesięcznie, to było wtedy niezłe, a ty rób co chcesz. Proszę. Czyli pełne zaufanie. Czyli pełne zaufanie. No i zaczęłam robić pismo o tych efektywnych mikroorganizmach Mhm. dla niego, nie? I później po prostu sama się stałam dystrybutorem. Zaczęłam je rozprowadzać, bo mi się wydaje, to jest proste, wiesz. Mam coś po prostu, w którym po prostu wierzę. No te mikroorganizmy, jak gdyby całą to moje, no w tych mikroorganizmach widzę esencję życia, Tak, rozumiesz? to jest życie. To jest życie. To jest, Kochani, przepraszam, że wejdę ci w słowo, Nicole, i tak przerywam dyskurs, piękny, przecudowny, ja to chłonę całym sercem, to co Nicole mówi, ale posłuchajcie, pracowałem swego czasu w szkole rolniczej, uczyłem mechanizacji rolnictwa, więc zajęcia teoretyczne, praktyczne z maszynami i tak dalej. Interesowałem się produkcją roślinną, sam uprawiałem z kolegą, taką niesamowitą postacią na Podlasiu, z panem Mikołajem Turkowiczem, już go nie ma na tym świecie, przecudowna w ogóle postać. On miał ziemię, ja miałem chęci, miał dobrą ziemię i uprawialiśmy warzywa i trzeba było się tego nauczyć od początku. I myśmy wiedzieli, że gleba to jest, ma żyć. I teraz, kochani, ja zajmuję się no, profilaktyką zdrowotną, takim kompleksowym programem wspomagania metabolizmu, ale mówię, słuchajcie, jeżeli mówimy, co my jemy? My nie jemy dzisiaj, zaraz dojdę do konsensusu pewnego, do zrozumienia. Nie mamy do czynienia ze żywnością, z posiłkami, z pokarmami, tylko mamy do czynienia z produktami do jedzenia, mm, gdzie nie ma witamin, nie ma minerałów, potężne braki, nie ma polifenoli, nie ma błonnika, nie ma tam niczego, co nas odżywia, co nas mm, karmi, co nas mm. zasila. A teraz dlaczego? Bo mamy przemysłowe jedzenie, ale też jakie mamy produkty, jakie schodzą z pola. Jeżeli gleba jest, kochani, przepraszam, wskoczyłem na swoją białą klaczkę i galopuję, że tak powiem, ale jak traktujemy glebę? NPK, Mm, azot, fosfor, potas, ewentualnie nic innego. mm. Ciągle orki. Gleba, podglebie jest ubijane. Przepraszam, że tutaj mówię o takich szczegółach, ale chodzi o to, Nie, no to jest bardzo ważne. żebyście też jako ci, którzy mieszkają w miastach, zrozumieli, o co chodzi, tak prawdę mówiąc, że gleba ma żyć. Jeżeli glebę traktujemy pestycydami, tym osławionym Roundupem, który służy do desykacji roślin, desykacji, czyli zasuszania, gryki, powiedzmy rzepaku i tak dalej,
tam jest glifosat między innymi, który fatalnie działa na nasze jelita, w ogóle rozwala nas. Dokładnie zresztą ja mówię o tym w swoich audycjach. Mam ich w tej chwili na kanale 500 chyba 80 parę czy coś takiego. Więc to, o czym mówi Nicole, to jest kwintesencja tego. Gleba, która jest martwa, nie wyżywi nas. Bez mikroorganizmów glebowych, które przygotowują tą glebę do życia, do produkowania, do życia roślin, które my później zjadamy, z tego nie będzie nic, jeżeli gleba będzie martwa. Te rośliny będą duże, ładne, owoce, warzywa na stoiskach, sklepach są piękne, jeszcze podświetlane, jeszcze tam są lustra często i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało, a to jest bezsmakowe, bez wartości. Ostatnie tylko zdanie, bo są pewne tabele, od wielu lat poukrywane ostatnie tabele, na przykład o ubytkach witamin, minerałów i innych składników w warzywach, owocach, to mniej więcej 2002 rok. Bardzo trudno znaleźć tego typu materiały. Ubytki witamin, minerałów w latach 87-2002 to są rzędu kilkudziesięciu procent. Od 40 do 90%. Jak mamy być w związku z tym zdrowi? To tylko tyle, aż tyle takiego długiego wtrętu do cudownej opowieści Nicole. Dawaj, Nicole, o tych mikroorganizmach. Co prawda zaraz będziemy kończyć, bo już będzie No godzinka i tak dalej. Jeszcze tematy będziemy kontynuować, bo będziesz opowiadać. tak, ja To bardzo dzisiaj tylko chętnie, taki rodzaj wstępu, bardzo że tak chętnie powiem, no nie? opowiem o tej glebie, opowiem i o tych właśnie, i o tym, bo też jest sporo do powiedzenia na temat, wiesz, czy w ogóle my potrzebujemy nawozy na przykład, Mhm. bo po prostu, wiesz, one kompletnie straciły swoje, Chemiczne nawozy oczywiście. chemiczne, one kompletnie straciły po prostu one, wiesz, co 10 lat to po prostu one przestają działać. Tak. I to jest, wiesz, udowodnione po prostu. Tak, Tutaj totalna jest też, degradacja gleby, totalna degradacja. to jest po prostu wielki temat. No mam nadzieję, że jeszcze po prostu zrobimy też odcinek może o tym, bo to jest naprawdę Ale fascynujące. dałaś mi tam chyba z 10 czy 11 tematów bardzo Tak, ciekawych. no wiesz, tych Będziemy tematów rozmawiać jest. sobie, to jest No niezwykłe. i tak, bo zaraz kończymy, to żeby dojść wreszcie do tych mikroorganizmów, nie? No to więc zaczęłam, tak, po prostu, no te mikroorganizmy, tak jak mówiłam, to jest esencja życia, bo to jest specjalna taka kompozycja 80, które one działają ze sobą w symbiozie. To jest taki eliksir mikroorganiczny, można powiedzieć. One po prostu, też nie opowiemy dzisiaj, jak one działają, ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo inaczej niż to sobie wyobrażamy za pierwsze skojarzenie. No więc tak, no to coraz bardziej wchodziłam w te mikroorganizmy, coraz bardziej po prostu się nimi zachwyciłam. No przez 3 lata pisałam książkę o nich, która się nazywa Supermikroby i którą bardzo, bardzo też, no w który włożyłam ogrom serca i też zbierałam informacje ze świata, z tego, co się dzieje w Polsce i takie odnoszenie właśnie o badaniach, jakie projekty społeczne są związane z tym, no bardzo dużo. Zresztą to była książka, ja mam poczucie, wiesz, że same te mikroorganizmy mi szepczą jakieś rzeczy, mnie motywują, wiesz, jakieś sny miałam z tymi, wiesz, budziłam się w nocy z pomysłami, no i po prostu naprawdę, no jestem przekonana, że jest, wiesz, kilka technologii, które są
podstawową, jeżeli chcemy wrócić do jakiegoś harmonijnego funkcjonowania i Tak, zdrowego funkcjonowania, na pewno jest uprawa konopie i wiesz, wszystkie tak, te rzeczy tak, do zrobienia w konopie, to jest tak. też mój mąż się tym zajmuje i to jest bardzo istotne. A jeżeli zaczniemy rozpatrywać w większości problemów, z którymi mamy do czynienia z perspektywy mikro i z perspektywy zapobiegania i z perspektywy profilaktyki, Dokładnie, czyli zmianę, profilaktyka, tak, tak. czyli po prostu wpływanie nie bezpośrednio przeciwko, my nie walczymy przeciwko chorobie, my nie Mhm, próbujemy po prostu mhm, tego, tylko próbujemy tworzyć środowisko, które jest sprzyjające dla życia. I dokładnie. to właśnie one robią i o tym po prostu jestem przeszczęśliwa, że tworzysz mi możliwości, że będę mogła o tym opowiadać. Kapitalnie. I to myślę, że będzie jednocześnie takie zamknięcie tego naszego dzisiejszego spotkania. No dla mnie, nie wiem jak dla was, kochani, ale dla mnie to jest przecudowne spotkanie. Tak ciepłe, ja to czuję całą duszą, Nicole, tak prawdę mówiąc, te cudowne opowieści, no bo też mam jakieś wspomnienia z dzieciństwa. Moi dziadkowie, którzy mieli ogromny wpływ na moje wychowanie, na tym, na Mm, to, kim dzisiaj jestem i tak dalej, na te moje zainteresowania, na to, co robię. Więc no, ta przeciepła, cudowna opowieść, czasami wiesz, aż nieprawdopodobna, jak można się tak przestawić z tak zwanej cywilizacji w inną cywilizację. mm, Nicole, bardzo Ci bardzo dziękuję. Kochani, również Wam dziękuję za to, że jesteście, że chcecie nas oglądać, wysłuchiwać. Myślę, że to mm, no, każdy będzie miał jakieś własne przemyślenia. Bardzo mm. Was będę prosił później o komentarze do tej naszej dzisiejszej Mm, rozmowy. Jak to odbieracie? A, i jeszcze jedną rzecz od razu powiem. Ja mam ogród, mam folię. Sam tą folię dużą zbudowałem, nawet bardzo wysoką, żeby uprawiać, żeby mieć własne sadzonki po prostu, już pod mm. szczytem. Więc Nicole, od razu mówię Ci, niedługo będzie wiosna. Jestem już Twoim klientem na MM, na mikroorganizmy glebowe. Będę każdego namawiał do tego. Zainteresuje również mojego super znajomego przyjaciela Andrzeja Kmitę, z którym również wywiady tutaj robiłem. W playliście wywiady znajdziecie z Andrzejkiem Kmitą, Mm. ekologicznym, prawdziwie ekologicznym, z duszy ekologicznym rolnikiem czy uprawowcem. Będziemy chyba rozmawiać, może kiedyś się we trójkę spotkamy tutaj na takim No wywiadzie. cudnie by było. Zobaczymy. Nicole, za dzisiaj bardzo Ci bardzo serdecznie dziękuję. Życzę oczywiście Tobie, całej Twojej rodzinie, wszystkim bliskim wszelkiego dobra, tak samo jak Wam, kochani, Mm. wszelkiego dobra. I cóż, do następnego spotkania, tak? Bardzo Do dziękuję. następnego spotkania. Januszu, bardzo Ci dziękuję i też dziękuję Wam, którzy oglądaliście to, to cały wywiad. Przeciepła istota, no, przepiękna dusza. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Popadki.